Bengalur dołącza do mnie osoba, z którą będę kontynuować podróż po Indiach. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer... O kurde, tutaj na styk jestem. W odcinku numer 6 albo 7. W sumie nie wiem, straciłem rachubę. W każdym razie, jesteśmy w Pune. Zabawiłem tutaj troszkę dłużej, bo się tak bardzo zmęczyłem tym ostatnim odcinkiem, więc odpocząłem sobie 2 dni, nie nagrywając nic, odpoczywając totalnie, bo przyznam szczerze, że nawet musiałem walerianek kupić, żeby się trochę zrelaksować, tak szczerze powiedziawszy. Ten chaos jednak wpływa na człowieka, zwłaszcza kiedy przyjeżdżasz z takiego spokojnego Białegostoku. Powiem Wam szczerze, że to mnie jakoś tak uderzyło. Więc słuchajcie, zaczynamy nowy odcinek. Ja przespałem w ogóle godzinę śniadania w hostelu, ale pani mi jednak zrobi. Miałem wstać o 9, nie słyszałem alarmu, wstałem o 11:30. Kurczę, co to za... Ten pies mnie na mnie poluje tam za bramą. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, a my tymczasem zaczynamy dzień treningiem. Czasami w hostelach są w ogóle hantelki do ćwiczenia, więc można sobie poćwiczyć. Więc to jest zarąbiste, kochani. Zobaczcie, forma się sama nie zrobi. I wy mi nie wierzycie, śniadanko właśnie zjadłem spóźnione, pani mi zrobiła takiego placka z cebulą, nie pokazywałem go już, bo już muszę się śpieszyć, ponieważ śpieszę się na lot. Za 2 godziny mam lot, ale zaraz wam wszystko powiem. Patrzcie, co ja kupiłem. Valerian Tagara Sleep Wellness, na lepsze spanie, bo kurczę, ja tutaj w tych Indiach nie mogę się wyspać. Cały czas w tych hostelach ktoś chrapie. 250 mg Valeriana Valichi z Himalaj. To powinno być naturalne, więc nie powinno zaszkodzić. I to kosztowało, moi drodzy, 11 zł. 60 tapsów. Więc takie rzeczy biorę w Indiach, żeby w ogóle vlogi robić. Czujecie? Zalewa. Śmieszne, nieśmieszne. Ale to pokazuje, że faktycznie ten chaos wpływa na człowieka na tyle, że musi on sobie jakoś z tym radzić. No i to jest taki sposób na to, żeby sobie z tym radzić. Patrzcie na to. Teraz jedzie po mnie ten Ajaya. 1190 przejazdów ma odbębnione, a ja będę jechać na lotnisko i będziemy się zaraz kierować, moi drodzy. Zaraz wam powiem w tuk-tuku co i jak. Nieźle, 1000 przejazdów. Dobry wariat, pracocholik ty. Good morning, Ajaya. Sprawa jest taka, że lecimy samolotem z Pune do Bengalur, ponieważ przeceniłem swoje możliwości i siły przerobowe. W Bengalur dołącza do mnie osoba, z którą będę kontynuować podróż po Indiach. Na razie wam nie zdradzam, kim jest ta osoba. Może spróbujcie zgadnąć. Osoba, którą możecie znać. Możecie znać z przestrzeni internetu. Więc dawajcie znać w komentarzach i wyobraźcie sobie, że oceniłem, że dojadę tam z Bombaju do Bengaluru i w sumie bym to zrobił, ale kosztem zmęczenia ogromnego, kosztem takiego samopoczucia, ponieważ jak zauważyliście już wcześniej, naprawdę podróżowanie tutaj jest wyczerpujące i tak skrajnie wyczerpujące, że musiałem 2 dni sobie odpocząć. No więc chcąc nie chcąc musiał wylecieć lot krajowy. Najgorsze jest to, że mam, wiecie, ten gaz w kieszeni na czarki, więc będę ciekawy, czy to przejdzie. Jak nie, no to będzie dopiero burda na lotnisku. Ja zamówiłem tuk-tuka przez aplikację, a tutaj macie taksometr. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj jest faktycznie tak, jak naprawdę jest, czyli 25 rupii indyjskich za kilometr plus minus. Tutaj podliczę, zobaczcie, 0,6 km. No i tutaj akurat za to trzeba by było zapłacić w tym momencie, aha, jednak słabo, a nie, dobrze działa, ponad tam 10 rupii. 12,50. O, 12,50 rupii teraz trzeba było zapłacić za ten kurs. Średnio licząc właśnie za kilometr 25 rupii, można powiedzieć, że to jest złoty 10 za kilometr. My jedziemy na lotnisko około 6 km i płacimy za to 100, czyli 4 zł. Naprawdę, podróżowanie tutaj dla niskobudżetowego backpackersa bajka. Oczywiście kosztem zdrowia psychicznego, ale bajka.
Przyznam szczerze, że 1,5 godziny przed lotem jechać to może trochę ryzyko. No ale nic, no. Zwłaszcza w Indiach, bo tam może być tyle narodu, że szok. Na tej odprawie, na kontroli bezpieczeństwa, czy w ogóle w tych kolejkach. Zapomniałem o tym. Lot kosztował 60 dolców. Około 200 tam, 230 zł, coś takiego. Będzie około 60 dolców, no, na ostatnią chwilę, bo wczoraj go kupiłem w nocy. Czas przelotu godzina 30, dystans ziemią około 1000 km. Chyba dobrze. Na korkach żebrzące dzieci. Standard. No, gaty. Dobra. I tak czasami 3 minuty stoi, dotyka cię, mówi, dotyka, mówi. I musisz być cierpliwy w tym wszystkim. Nie można się denerwować, bo to tylko cina gorsze wychodzi. I to, żeby była jasność, na każdym skrzyżowaniu prawie. W mieście. Norma. Obstawione skrzyżowania fest. Ajaya, thank you. I will make 5 star for you. Very good job. Opa. Bye bye, Ajay. Jesteśmy. Kurde ty, słupek tutaj coś nie domaga. Departure. Powiem wam, że te przestrzenie publiczne są naprawdę bardzo elegancko sprzątane i bardzo często nadzorowane właśnie przez uliczne psy. One tutaj po prostu mają czystość i cień. I to najważniejsze. Zakręcenie na lotnisku też jest. To nie jest takie oczywiste, powiem wam, bo na dole na przykład napisane, że domestic fly, czyli loty tutejsze w kraju. Później gość mi mówi, że na górę muszę iść. Powiem wam, że Indie to stan umysłu. I nie można tutaj, co najważniejsze, nie można tutaj być takim narzucającym się i kontrolującym i próbującym być dominującym, ponieważ może to ich urazić, a w momencie, kiedy urazi kogoś na jakimś stanowisku, jakąś osobę, że tak powiem, delikatnie decyzyjną, to niestety może to wpłynąć na całą twoją podróż. Pan tutaj bardzo wolno sobie idzie, chyba sobie napali sprzęgło. Proszę. Mój największy strach? Namiot. Za każdym razem jest to namiot. Ponieważ weź wytłumacz ludziom, że to nie jest parasolka. Mówię wam, kiedyś już miałem, nie wiem, z 10 sytuacji, w których nie chcieli przepuścić namiotu. Tylko raz mi nie przepuścili, ale na szczęście on był tani, więc można było go wyrzucić. Ale stelaż aluminiowy, który kosztuje tam z 400 zł albo i więcej, no to niestety lipa. A stelaża tako nie dokupisz tutaj. Trzeba by było czekać, no aż by doszło. No więc to nie jest takie hop-siup. Obcinacz do paznokci chcieli mi gwiznąć. Mówię o takim obcinacz, patrzcie na to. Ja mówię do gościa, ty, mówię świrze. Co najwyżej komara z malarią mogę takim załatwić obcinaczem. Zostaw mi go, bo paznokcie mi urosną i będzie, kurczę, dur brzuszny. Bo wiecie, pod paznokciami brud się zbiera. Mówię wam, komedia. Ale na szczęście chłopaki podeszli rozsądnie i nie zabrali namiotu. No niestety, namiot jest problematyczny, bo te kijki wyglądają jak jakieś, wiecie, jak jakaś broń. A ludzie, którzy nie podróżują, nie wiedzą, co to jest namiot, bo tak też się zdarza, to powiem wam, że wytłumaczenie im, że się śpi w terenie, że w ogóle się bierze takie ryzyko spania w terenie, żeby oni obejrzeli vlogi z Afryki, to by chyba tam upadli, to dla nich to jest nie do pojęcia. No ale dobra, jestem. 40 minut lot. Że mamy Swarowskiego tutaj w Pune? Ciekawe, co? Ty, ciekawe, tak podchodzę, wiecie, pierwsze lepsze perfumy z Guessa. Ile mogą kosztować? Jaka to jest cena? Jest cena? Nie ma ceny, można za darmo brać. Fajne jest to, że wody nie zabierają, więc no nie trzeba, wiecie, kłopotać się z wodą. Dziwne, na jednych lotniskach zabierają, na innych nie zabierają. Od czego to zależy? Od tego, że mają skaner specjalny? Chociaż wątpię, że tutaj w Indiach mają akurat skaner specjalny do tego, żeby prześwietlać wodę. Przejdźmy, zobaczmy jakie sklepiki. Sklepik o pięknej nazwie z okularami Opium. Tutaj zobaczcie szaty damskie. Tutaj na lotnisku pewnie też ceny bardzo przystępne.
Tak mi się wydaje. Chociaż nigdzie nie ma cen, słuchajcie. A nie, to jest 9,5 tysiąca. Nie, no to akurat to jest bardzo drogie. Ekskluzywny popcorn i chrupki, przekąski. Zobaczcie, tak jak na ulicy można kupić tutaj na lotnisku. Zresztą no nie ma się co dziwić. No to zobaczmy kanapki. Jakieś przekąski. Też nie ma ceny. Lotniska wszędzie wyglądają ogarnięcie. I to nie podlega wątpliwości. Słuchajcie, przyszedłem pokazać wam do Starbucksa. Jestem tutaj właśnie przy Starbucksie. O, te ceny. Cena kawy americano dużej to jest 16 zł. Cappuccino też około 16 zł. Oczywiście jest to cena adekwatna do tutejszych warunków, ale wciąż bardzo wysoka. Gdyby zrobili jeszcze wyższą, no to tego chyba nikt by nie kupił, tak na dobrą sprawę. Bo 16 zł za kawę to jest bardzo dużo. Ogólnie w Polsce dajcie znać, ile kosztuje kawa w Starbucksie. Ja nie kupuję, bardzo rzadko piję kawę, ze względu na to, że mocno osad mi się robi na zębach, wiecie? Od tych takich, że tak powiem, lekkich używek jak kawa czy herbata. Nawet zaprzestałem, rzadko piję zieloną herbatę i czarną, bo najzwyczajniej w świecie mam podatne uzębienie na osad właśnie z takich rzeczy. 5000 rupii, czyli tam lekko ponad 200 zł. Tutaj 6000 mAh można kupić za około tam 50 zł. Na lotnisku w ogóle te ceny są jakieś wystrzelone w kosmos. To 150 zł. O co chodzi, ty? Tutaj chyba kręcić nie można, ale tak nagram z ukrycia. Czasami jest tak, że mówię jakiś wątek, ale coś mnie wybija z tego wątku i zapominam dokończyć. Musicie mi po prostu wybaczyć, bo dzieje się tak dużo wokół, że momentami jestem tak rozproszony, że nie pamiętam, żeby kontynuować wątek. Ale jak jechałem tutaj w tuk-tuku, powiedziałem, że jadę do Bengaluru szybciej, ponieważ przylatuje tutaj osoba, z którą będę kontynuować. No i powiedziałem tej osobie, że mogłaby pojechać sama. Byli w moją stronę i byśmy się spotkali w którymś momencie, ale powiedziała, że wiesz, Tomek, trochę te Indie mnie przerażają w byciu samotnie. No i pomyślałem sobie, no dobra, no i tutaj mogę w to uwierzyć. Więc trzeba było zrobić taki krok milowy, sandałowy, żeby przyspieszyć ten mój odcinek po mojej stronie. No i tą osobę odebrać. Jak widzicie, no Indie, zwłaszcza kiedy ktoś często nie bywa w takich miejscach, w takim charakterze miejsc chaotycznym, one mogą przytłoczyć i mogą wywoływać stres i mogą wywoływać naprawdę skrajne emocje. Weź sobie gwoździa na raz, na rozładowanie emocji. Gwóźdź jest dobry na wszystko. Gwóźdź uratuje ci życie. Nawet jak nie wiesz, że ratuje ci życie, to on ci ratuje życie. Od środka i na zewnątrz. Przed tymi diabelskimi komarami. Skarpety nakładam. Wiecie, jak jest w samolocie zimno? Sobie nawet nie zdajecie sprawy. Nawet na takim krótkim locie można tak zmarznąć. Lepiej nie ryzykować. Zawsze jedną parę skarpet mam w plecaku. Ty, to jest niesamowite. Zobaczcie, indyjskie linie lotnicze Indigo, czyli te wewnętrzne loty, które realizują. Wpisujesz przy zakupie lotu numer telefonu polski i normalnie na WhatsAppa przychodzą ci powiadomienia z różnymi zmianami. Nie SMS-em, tak jak w większości linii. Oczywiście ja tutaj bym SMS-a nie odebrał, tylko na WhatsAppie. Zobaczcie, jak świetnie dostosowane do zaistniałych warunków. No nie każdy obcokrajowiec może odebrać, w roamingu SMS-a. Akurat w Indiach. Zresztą nawet nie wiem, czy się da. Już wchodzimy do samolotu i będziemy się pakować. Lot będzie trwał godzinę 30 minut, czyli szybciutko. Naprawdę szybko, jeżeli chodzi o tak duży dystans. Trzeba przyznać, że problemów z pasażerami na liniach krajowych to linie nie mają. Zobaczcie, samolot prawie wypełniony. में स्लाइड्स या स्लाइड ड्राफ्ट्स लगे हुए हैं हमारे Trzeba też powiedzieć, że ten perfum na psy normalnie, jest w moim plecaku. Stara zagrywka.
Ale tutaj niestety więcej nie mogę mówić, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Zrozumiecie. Ale muszę to mieć, bo nie czuję się w Indiach bezpiecznie pod względem właśnie psów bezpańskich. Jest ich tak dużo, że ciężko to w ogóle określić liczbami. Ty, zobaczcie jak mało łysych ludzi w Indiach. Same czarne głowy. Czujecie? Zobaczcie na to. Co ja mam powiedzieć? Thank you. Bye bye. Powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak dobrze działają tutaj te loty krajowe. No, nie ma się do czego przyczepić tak na dobrą sprawę. Kupiłem dzień przed wylotem, wczoraj wieczorem. Dzisiaj już jestem w Bangalore. Ekstra. Mistrzostwo. Świetnie skomunikowane ogólnie przemieszczanie się po kraju. No i też relatywnie niedrogie. No bo gość obok mnie kupił bilet miesiąc wcześniej i zapłacił za niego 160 zł, a ja wczoraj zapłaciłem 233. Coś takiego. Na lotnisku Wodopojki. Nie idę tego zrobić, żeby zemsta Hindusa mnie szybciej złapała, tylko idę to zrobić, żeby... Ty, a jak to się odpala? Ale gorąca. Tamta była taka zgrzana. No kranowa. Wiecie po co? Bo zawsze trzeba odrobinkę dać tych bakterii przewodzie pokarmowemu, żeby mógł się dostosować i wytworzyć przeciwciała. Coś, co będzie mogło walczyć z tymi bakteriami. Przeciwciała to chyba w krwi, a tutaj jakieś bakterie, które będą mogły stawić czoło. Więc nie można się separować w 100%, bo to nie idzie na dobre w dłuższej perspektywie, tylko trzeba się wystawiać na coś nowego, ale delikatnie, stopniowo. Witam Państwa w Bangalore. Proszę zobaczyć. Teraz coś by się przydało zjeść, żeby nie być gołożołądkowym. Dolatujesz, darmowy autobusik do metra, transportu publicznego, wliczony już w cenę biletu. Czekają aż się wypełni i jadą. Ja to jestem dobry ziomek. Podjechałem autobusem nie tym co trzeba. Faktycznie darmowe, ale są różne, bo są tak, jedne wiozą tam, gdzie taksówki odbierają, a drugie wiozą, moi drodzy, na pociąg podmiejski. I ja muszę iść na ten pociąg podmiejski, czyli muszę się wrócić w tamtą stronę. Hello, brother. Nie? Zauważcie, że tutaj w ogóle nie ma tych tuk-tuków. Nie można nawet zamówić tuk-tuka, ponieważ jest wyłączony nawet z aplikacji takich taksówkowych. Więc tutaj tylko i wyłącznie auta. W końcu jakiś autobusik chyba tutaj właśnie. 1,4, ponoć 12 zł i tym można ponoć pojechać. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Powiem wam, że tak ciężko się dogadać. Numer 9 jedzie bliżej mnie. O i fajne jest to, zobaczcie, że jest cena. 290 rupii już jest oficjalnie. Pan sprzedał bilet, 290, 10 nie wydał. Od razu potraktował jako napiwek. Ale oddychę nie będę z nim walczył tutaj. Najważniejsze, że wiecie, że jadę. Powiem wam szczerze, że to nie jest takie oczywiste, wiecie, żeby nie walczyć o każde 10 rupii. Ja się tego musiałam przez kilka lat uczyć. I niestety, ja się wciąż z tym nie zgadzam. I to w sumie, wiecie, jak jeździsz dużo po świecie, to tego jest multum. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jak ja się tak wkurzam na nich, za te 10 rupii, za te 50 groszy, złotówkę, 2 złote czasami, bo ja się wkurzam. Ja po prostu tego nie toleruję, ale to zabiera bardzo dużo energii. I to jest w tym wszystkim najgorsze, że jak ty się zaczynasz denerwować, no to wiecie, tą energię pożytkujesz właśnie na tą sytuację. A takich sytuacji trzeba unikać. No jeśli kosztem uniknięcia jest te 50 groszy albo 40 czy tam złotówka, no to się po prostu opłaca najzwyczajniej w świecie. Ale do tego musiałem dojrzeć. Podróżniczym.
नी अदा तेरी hot and sweet मीठी लगती है पत्ती काली. Wjeżdżamy na bramki na autostradzie i będziemy prościutko jechać do miasta. No, trzeba przyznać, że lotnisko jest oddalone kawał drogi od miasta, to międzynarodowe, że oczywiście, na którym lądowaliśmy. No więc trzeba to brać pod uwagę. Biorąc pod uwagę fakt, że jest już godzina 17 z kawałkiem, no to niestety nie jest to dobry moment na szukanie lokum. Myślę, że jak się będziemy zbliżać już bardziej do miasta, to będą tuk-tuki, będą jakieś takie autobusiki i będzie już, tak wiecie, po ludzku, że tak powiem, bez żadnego wydziwiania. Tutaj zobaczcie, te konstrukcje to jest część właśnie metra. Tutaj będzie można przyjechać, zaparkować i pojechać metrem. Więc jeżeli oni zrobią prosto do lotniska metro, to będzie mistrzostwo świata. Niestety korek, będziemy teraz pewnie z 2 godziny jechać. Przekichane. 17 km pokazuje 44 minuty. Witam Państwa bardzo serdecznie w Bengalur. Już oficjalnie, ale sieka. O kurde, w Pune było tak spokojnie. Teraz tak, idziemy coś zjemy i spróbujemy się zakwaterować. Wyobrażacie sobie, żeby tutaj postawić teraz namiot? Kurde, nie ma gdzie. Naprawdę. Naprawdę, tutaj się dzieje, zobaczcie. Ludzi masa. Ale są ludzie, jest akcja. Patrzcie, tutaj na pewniaka trzeba. Uczcie się od lokalnych. Jak lokalnego potrąci, to ciebie też potrąci. Zobaczcie, ty, jak w Nowym Jorku. Powiem wam, jakie 2 cechy dają bezpieczniejsze podróżowanie. Pierwsza to jest wysokość. Wysokość ciała. W sensie, jak jesteś wyższy, wzbudzasz większy respekt. I tego nie przeskoczysz wszędzie tak samo na świecie. I druga opcja, trochę ciało wyćwiczone. Takie wiecie, że tam bicka widać, nie? Też wzbudza respekt, bo taki potencjalny bandyta, jak będzie chciał was ograbić, to on przeanalizuje 10 razy. Wysoki, silny, o co ryzykować. No więc takie powiem wam, że po 10 latach, no trochę więcej niż po 10 latach podróżowania, takie mam przemyślenia. A my idziemy na kurczaka. Zapraszam Państwa do jedzenia. O kurczę, jakie tutaj mamy ceny. No ale dobrze, zaraz coś wybierzemy. Moi drodzy, wybraliśmy mutton biryani. Thank you. Mutton biryani. I tak, pytam Pana, czy jest ostre. On mówi, że nie ostre. Ja pytam się, czy na pewno nie ostre. On mówi jednak, że trochę średnio ostre. I na koniec, jak już widział, że jestem taki niezdecydowany, to powiedział, że utwierdzał mnie, że nie będzie ostre. No zobaczymy, jak będzie. Proszę zobaczyć. Tandoori, lemon chicken, chili chicken. Zobaczcie, do wyboru, do koloru. Chicken biryani, a tutaj mutton. Coś takiego powinniśmy otrzymać. O, jakaś muszka sobie chodzi. A to wiecie, to tylko pokazówka jest. Okej, słuchajcie, jest jedzonko. No więc tak, doszło wszystko. Najpierw na starter, na zagrytę cebula, biryani. Słuchajcie, to jest dość ciekawe. Myślisz sobie biryani mutton i myślisz sobie, będzie to biryani z owczego mięsa, ale nie ma bata. To nie jest biryani z owczego mięsa, ponieważ mutton nosi nazwę tutaj w Indiach
zwłaszcza w tym rejonie Bengalur, w mieście Bengaluru i dookoła. Głównie jest to mięso kozie, więc powiem Wam, że można się zdziwić, więc to jest kozina, a to jest, moi drodzy, pół porcji, żeby była jasność. Pół takiej porcji kosztuje około 11 zł. Tutaj mamy jeszcze taki chłodnik. Fantastyczny. Tutaj sosik, sosidło. Pewnie piekielnie ostre. Zaraz ja to sprawdzę. Miało być nieostre, a jest ostre. Nie ma co się dziwić. Przecież jesteśmy w Indiach. Poprosiłem nieostre. Więc dostałem tak jak dostałem. Lemona. Smacznego. Spróbuję jeszcze mięso na Waszych oczach, żebyście też mogli... Patrzcie jakie mięciutkie, jak odchodzi od kości. Dlaczego odchodzi od kości? Moi drodzy, przyrządzane ciśnieniowo. No i ta kozina, ona jest wyczuwalnie inna niż to mięso owcze. Ale spoko, no. Smacznego. Po jedzeniu otrzymujesz kminek z kulkami z cukrowymi. Bierzesz sobie kminek, maczasz tam, gdzie połowa miasta, rozgryzasz, bo to dobrze na trawienie wpływa. Proszę bardzo. 280 plus jakiś podatek od obsługi. 293. 12 zł. Pojedli, popili, to idziemy ogarnąć hotelik. To, co najbardziej lubimy. No zobaczymy, czy wpuszczą. Jak wpuszczą, to ciekaw jestem, czy jak mój nowy partner podróży przyjedzie, to ciekawe, czy go wpuszczą. To będzie ciekawe, co? Uwaga, uwaga, bo idzie kierownik. Słuchajcie, jestem już trochę zmęczony, ale no ktoś musi to ogarnąć. Thank you. No hindi. Jakie Hindy, człowieku. Ewidentnie już na pierwszy rzut oka widać, że Bengalur to takie nowoczesne miasto względem tego, co znamy i myślimy o Indiach. Słuchajcie, jest supermarket, ale no muszę najpierw nocleg znaleźć, ale przyjdę do niego. A wy ze mną razem, bo my przecież lubimy chodzić i sprawdzać ceny, nie? Myślę, że będzie ciekawe wejście do supermarketu z tego tytułu, że tam będzie bardzo dużo produktów i siłą rzeczy będzie można pokazać naprawdę ciekawy rozstrzał cenowy przeróżnych właśnie kwestii. Co my tu mamy? Jakieś owoce by się przydało zjeść, żeby troszkę błonnika poszło. Tutaj pan tak w miarę higienicznie. Fajnie. Tutaj zobaczcie, pan papaję robi, ale jak ładnie w rękawiczkach. Od razu przyciąga wzrok. 2 zł za taką porcję. Tutaj państwo sobie jedzą. Papaja. Is tasty? Super nice. Pan tutaj zrobił papaję kierownikowi. Posolił. Jezu, jaka pyszna, soczysta. Powiem wam tak, Indie to jest raj i to jest piekło zarazem, bo może ci dać dużo radości, ale też może cię w tym samym czasie zniszczyć. Przepyszne. Już mamy, namierzone. Hotel Sandalwood Inn. Wygląda co najmniej dobrze. Nie? Zobaczymy, jak będzie w środku. Zobaczymy, czy się w ogóle uda zameldować. W windzie pachnie. Ciekawe, nie? Nauczony doświadczeniem, najpierw idę sprawdzić. Jeszcze nie kupiłem. Ty, no muszę przyznać, że taki powiedziałbym hotel z pierwszego zdarzenia, nie? W jednym z pokoi nie działała klimatyzacja. Był taki cichy, przyjemny bardzo. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na recepcji. Słuchajcie, mamy pokój. Idę wam pokazać, jak wygląda w środku. 215, jak coś wbijajcie na imprezę. Zaraz zobaczycie i zaraz wam powiem, ile kosztował. Czystością to on grzeszy, więc tak, system taki na kartę, blokada drzwi specjalistyczna, tutaj kibelek, no zobaczcie, no sami widzicie, jak to wygląda, ktoś tutaj nie doszorował, więc no standard jest jaki jest. Teraz myślcie, ja wam pokazuję, a wy myślcie, ile taki nocleg kosztuje. Łóżko takie dwuosobowe, tu jest wiatrak, ale tu powinien być klimatyzator. Więc tylko pytanie, jak go włączyć.
Jak włączyć klimatyzator? Okej, tu nie działa klimatyzator. Więc tutaj już jest problem. Marek zadzwonił do Darka i Daro po prostu włączył zdalnie ten AC. Oni mają jakieś, kurde, tutaj wiecie, specjalne systemy. No wszystko działa jak należy. Tak jak Hania w wywiadzie na kanale Studio Rozmów, w którym miałem okazję uczestniczyć, powiedziała, że im więcej płacisz, tym więcej wymagasz. I to jest 100% racji, moi drodzy. Bo ja jakbym zapłacił 20 zł za nocleg, to ja bym nie wymagał tego AC, tylko po prostu bym poszedł spać. A tak, jak płacę 6 dych, no to wymagam, nie? Zwłaszcza w Indiach. Kurczę. Tu jeszcze herbatka, proszę ja was. Nie jest źle. I kawka. Jest dobrze. O, dzisiaj to ja się wyśpię. Niech tylko ktoś mnie obudzi. Niech tylko przyjdzie ktoś mi gitarę zawracać. Będzie dobrze. Czujecie? I z klimatyzacji nie śmierdzi. To jest ważne. Ręcznik 1. Ciekawy czy prany. Test organoleptyczny. No, chlorem daje. To chyba prany. Stolik, kawa, super, nie? Łóżko wygodne, więc spoko, no. Dam rękę uciąć, że większość z was, gdyby zobaczyła taki chodniczek w hotelu albo taki stan toalety, to by od razu wyszła. Daję rękę uciąć przy umywalce, jak to wygląda. Widzicie? Brudno jak cholera. Taki mamy, słuchajcie, klimat. Ty, a drzwi chodzą, jakbym miał... Badajcie na to. Jakie wahadło, ty! Nieźle. Tam na 2 pewnie jakichś zawiasach się to trzyma. Nieźle. No jest git. O! Jedziemy! Słuchajcie, będę kończyć, ale powiem wam, ile to kosztuje. Taki pokój, który wam przed chwilką pokazałem, zaprezentowałem, w takim stanie, w jakim teraz go widzicie, kosztuje 60 zł za dobę. No musiałem już to zrobić, bo w hostelach ci ludzie, ci Hindusi po prostu tak chrapią. Indusi. Chrapią cholernie. Naprawdę, a nie da się tego po prostu znieść. Więc tak, zostawcie łapkę, komentarz i podajcie odcinek dalej pocztą sandałową, żeby to szło jeszcze dalej. Trzymajcie się i dziękuję za miłe komentarze dotyczące jakości dźwięku i jakości obrazu, bo to jest na pewno, to nie jest na pewno, to jest budujące dla mnie jako dla twórcy. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.